Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie zainteresowanych moim portfelem. Zgodnie z obietnicą każdego miesiąca rozliczam się finansowo z tego, ile wygenerowała przychodu moja działalność oraz ile dokładnie zarobiłem. Chcę o tym opowiadać głównie dlatego, że uważam, że powinniśmy trochę odczarować temat przedsiębiorczości w Polsce. Przy tej okazji mam też okazję pokazać trochę, jak wygląda zaplecze mojej firmy. Każdorazowo, każdego miesiąca opowiadam o jakimś innym ciekawym segmencie tego, co dzieje się w moich firmach. Partnerem kanału jest UseMe, portal do rozliczeń dla freelancerów, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube, Hostinger, bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Dzisiaj jestem z tego niesamowicie dumny, bo mamy historyczny rekord. Udało mi się wygenerować największą ilość przychodów w historii mojej firmy. Jestem z tego powodu bardzo dumny, bo naprawdę wykonałem tam dużo fajnej, ciężkiej pracy, ale nim o tym Ci opowiem, ile dokładnie tej kwoty tam jest i co dokładnie pojawi się w tle, chcę trochę opowiedzieć tym razem o kosztach prowadzenia działalności, ogólnie rzecz ujmując biznesu, no i trochę wyjaśnić o podatkach, o tym, co dzieje się w mojej firmie, ale też jakby w kontekście sytuacji dowolnego freelancera. Głównie dlatego, że na mojej społeczności pojawiło się sobie takie pytanie dotyczące wynagrodzenia i optymalizacji tych kosztów wynagrodzenia. I to pytanie dokładnie brzmiało w ten sposób. Czy jest jakiś limit kwotowy wystawiony dla klientów przez UseMe? Czy mogę wystawić na przykład na 50 000 miesięcznie takie faktury? No i ile dokładnie zapłacę podatków w sytuacji, gdybym chciał komuś pomagać? Te dwa pytania to jest coś, co dosyć często się pojawia w kontekście pracy freelancerskiej, czyli jak dokładnie rozliczać na samym początku działalności przychody z freelansu, czyli z takiej pracy dodatkowej, jak to zrobić optymalnie, żeby nie zapłacić za dużo podatku, bo lepiej wydawać te pieniądze samodzielnie, a równocześnie oczywiście nie stosować żadnych nielegalnych metod optymalizacji podatkowej. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, co jest zgodne z polskim prawem. No i jak to w ogóle się wszystko z sobą łączy? No więc chciałem w tym materiale, nim przejdziemy do tego, ile dokładnie kosztuje moja firma, to chcę opowiedzieć o tym krok po kroku, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię rozliczania w ogóle. No więc na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czym jest w ogóle podatek PIT? Ten skrót oznacza Personal Income Tax, czyli podatek od przychodów osobistych. No i teraz na potrzeby tej kalkulacji chcę Wam przedstawić taki, powiedzmy, prosty model, w którym to na przykład jest ktoś, kto zarabia sobie na zleceniu. Niech to będzie sprzątanie nieruchomości, whatever. Nie ma to do końca znaczenia, o co chodzi. Chodzi o to, że to jest jakieś tam źródło przychodu. Może z freelancingu, pracy zdalnej płaci sobie podatki i robi sobie takie usługi typu robienie strony internetowej, social media czy cokolwiek innego. No i ma dochód też z umowy o pracę, czyli pracuje na etacie i powiedzmy zarabia plus minus 7900 zł na rękę. W tym przypadku jest to tyle ciekawe, że kiedy mamy zlecenia, na przykład na zlecenie wykonujemy jakąś rzecz, no to podatki płacimy sami. Tak naprawdę płaci za nas je pracodawca, ale tak naprawdę musimy się z tego liczyć samodzielnie, w tym sensie, że musimy mniej więcej dobrze to policzyć, żeby wiedzieć, ile zarobimy na rękę. W przypadku freelancingu i podatku, który zapłacimy, to trochę zależy. Zaraz pokażę Wam pewien model optymalizacji, który moim zdaniem jest bardzo dobry, w szczególności na początku. Ale trochę musimy o tym policzyć, jak w ogóle te przychody tutaj działają, w szczególności kiedy mówimy o umowie o pracę, bo to jest dosyć ciekawy i trochę zagmatany wątek. Sam nie do końca to rozumiałem, więc teraz sam musiałem sobie to dobrze rozpisać, żeby dobrze to zrozumieć. No więc załóżmy, że ktoś ma umowę o pracę, na której ma 10 000 zł brutto. To oznacza w praktyce, że taka osoba, która ma 10 000 zł brutto na umowie i nie ma jakichś niestandardowych kosztów uzyskania tego przychodu, czyli ma dalekie dojazdy czy coś w tym stylu, to już to ciekawe, że pracodawca na start musi zapłacić 12 000 plus minus około, doliczając tam wszystkich składek ZUS, wszystkie składki związane z podatkami itd. Więc pracodawca na etacie zapłaci za ciebie jakieś 12 000. Ty na umowie masz napisane brutto, czyli to jest brutto 12 000. Plus minus oczywiście tu robimy zaokrąglenie na uproszczenia tych rozliczeń. W tym przypadku brutto, który ty masz na umowie, to jest 10 000 zł. Od tej kwoty brutto trzeba odliczyć wszystkie podatki, takie jak składki emerytalne, rentowne czy chorobowe, plus minus 1300 i podatek, który wtedy pozostaje, czyli odliczenie tych podstawowych kosztów, czyli mamy kwotę brutto minus podstawowe elementy, takie właśnie jak ZUS czy składki, więc do podatku PIT liczy się z tego 8630 zł, ale ty od tego musisz od razu sobie, czy dokładnie rzecz mówiąc, twój pracodawca od razu to robi, odejmuje ten podatek do zapłaty każdego miesiąca w kwocie około 480 zł, no więc ty na rękę po odjęciu wszystkich składek, wszystkich możliwych rzeczy dostajesz na rękę około 7900 zł miesięcznie. To jest twoje netto. To przerażające, jak drogie są koszty uzyskania takiego przychodu z perspektywy też pracodawcy. Mając już kilka pracowników, chciałoby się dawać im dobrze zarobić, no ale koszty i obciążenie pracodawcy jest naprawdę ogromne. Zwróćcie uwagę na tę kwotę, pomiędzy 8 a 12 tysięcy, 4 000 więcej plus minus, tak, pracodawca musi zapłacić tylko za to, że chce mieć legalnie zatrudnionego pracownika na umowę o pracę. Właśnie dlatego w świetle wszystkich możliwych elementów, które widzimy i danych, które nam pokazują chociażby artykuły, raporty, badania i tak dalej, są takie, że właśnie mnóstwo ludzi przechodzi na własną działalność albo staje się kontraktorem, czyli zamiast pełnoetatowym etatowcem, który pracuje 8
16, pracuje taki freelancer dla takiej firmy, powiedzmy 4 godziny dziennie, czy nawet 3 godziny dziennie, 2 godziny dziennie, ale ma takich klientów kilku czy kilkunastu, pracując właśnie jako freelancer, rozliczając się w taki sposób jako specjalista, kontraktor do zadań specjalnych, zamiast etatowiec, któremu trzeba szukać pracy. Ale wróćmy do podatku PIT. Zakładając, że te wszystkie dochody sumują się do kwoty 120 tysięcy rocznie, to od tego płacimy 12% podatku PIT. Tak naprawdę w tym przypadku tego rozliczenia, no to tutaj za nas zapłacił już pracodawca, tutaj prawdopodobnie zapłacił za nas pracodawca lub częściowo płaciliśmy sami, dobrze to wyliczając. Na freelancie to trochę zależy, ale zakładając, że też tam mamy mowy o dzieło czy o zlecenie, no to ten podatek też już jest zapłacony, no więc na tej podstawie nie płacimy dodatkowego podatku. W skali roku te podatki zostały już zapłacone. No ale pytanie, co w sytuacji, kiedy mamy na przykład sytuację, że mamy dochód z etatu 10 tysięcy złotych, więc jesteśmy w pierwszym progu podatkowym, to oznacza, że podatek pracodawca za nas zapłacił w kwocie 14 400 rocznie. No i w tym przypadku nie mamy żadnych dopłat, żadnych niestandardowych elementów, mamy tą jasną sytuację, mamy pierwszy próg podatkowy, na progu tego progu jesteśmy, podatki są zapłacone, jesteśmy rozliczeni na zero. Ale co w sytuacji, kiedy na przykład oprócz naszego podstawowego etatu, teraz kwoty są dowolne, chodzi tylko o pokazanie pewnego obrazu sytuacji, mamy na przykład roczne przychody w wysokości 20 tysięcy złotych. Niech to będą umowy o zlecenie, jakaś strona internetowa w oparciu o umowę o zlecenie, czy rozliczana przez jakąś platformę, lub dostaliśmy jakieś pieniądze za dodatkowe wynagrodzenie, za jakąś pracę, nie wiem, nawet sezonową i te kwoty były w kwocie około 20 tysięcy złotych. Ta kwota jest zupełnie randomowa, chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie pewnych zależności. To by oznaczało, że od tej kwoty, kiedy mamy umowę o zlecenie, standardowo powinniśmy też zapłacić 12% podatku PIT. No i prawdopodobnie to robiliśmy, lub też pracodawcy, którzy nas zatrudniali na taką umowę, taki podatek za nas uiścili w kwocie mniej więcej 2400 zł. Ale co bardzo ważne, ten dochód 20 tysięcy oraz ten dochód 120 tysięcy się sumują. Pierwszy próg podatkowy to właśnie 120 tysięcy. To oznacza, że przekroczyliśmy próg podatkowy, czyli musimy zapłacić podatku więcej. Te 20 tysięcy ponad próg, pierwszy próg przychodowy, no wpada w próg 32%. To oznacza, że podatek od tych umów powyżej 120 tysięcy złotych powinniśmy zapłacić w kwocie 6400, ponieważ jest to próg 32%, czyli od nadwyżki powyżej progu podatkowego płacimy 32%. W tym przypadku, gdybyśmy zarobili dodatkowo powyżej progu 20 tysięcy, to zapłacilibyśmy podatek 6400. Ale prawdopodobnie każdy z nas ten podatek płacił, czy pracodawca nasz płacił 12%, wychodząc z założenia, że to jest ten podstawowy próg podatkowy. To oznacza, że właśnie w picie rocznym, kiedy sumujemy wszystkie te źródła dochodów, wszystkie umowy, które mieliśmy i przekroczyliśmy te kwoty, to może się okazać, że nagle musimy zapłacić dodatkowe 4000 zł podatku. Oczywiście w tym przypadku sumarycznie byłoby to około 21 tysięcy plus minus podatku. I oczywiście teraz tam jest mnóstwo możliwości optymalizacji tych podatków, bo na przykład możemy rozliczać się z współmałżonkiem, który na przykład ma mniejsze dochody niż my, albo możemy od różnego rodzaju rzeczy odliczać od tego podatku, żeby ten podatek sobie umniejszyć. Ja te wszystkie sytuacje na potrzeby tej kalkulacji ignoruję. Przyjmujemy założenie, że w tym przypadku, kiedy zarabiasz około 140 tysięcy na rękę do własnego portfela, to zapłacisz podatków około 20 800 zł i może tak się okazać, to bardzo prawdopodobne, że jeżeli pracujesz z tymi klientami w różny sposób, tu masz jakąś umowę zlecenie, tu o dzieło, tu etat, to sumarycznie może się okazać, że w skali roku musisz dopłacić ten podatek, ponieważ przekroczyłeś próg podatkowy. Natomiast gdybyśmy to zrobili w formie działalności gospodarczej na ryczałcie, to gdybyśmy mieli 140 tysięcy złotych netto na fakturach, to te podatki kształtowałyby się trochę inaczej. Co to oznacza, że coś jesteśmy na ryczałcie? To oznacza, że deklarujesz państwu polskiemu, że realizujesz bardzo konkretne usługi i z góry płacisz określony podatek w zależności od tego, jakie usługi świadczysz. Gdybyśmy założyli, że 50% usług, które świadczysz, to grafika, copywriting lub takie rzeczy twórcze, to zapłacisz od tego co miesiąc 12% podatku jako zaliczkę, a jeżeli mówiliśmy o doradztwie czy marketingu, to byłoby 17%. Gdyby zakładać, że z tych 140 tysięcy 50% to te usługi, 50% to te usługi, no to podatku do zapłaty w skali roku byłoby jakieś 18 900. I to super, ale do tego dochodzą w przypadku działalności gospodarczej koszty składki zdrowotnej w kwocie około 7,5 tysiąca, czyli w praktyce zapłacimy znacznie więcej podatku. Czy te kwoty są korelują? Zwróć uwagę, że tak naprawdę zaczyna się to być bardzo trudne do policzenia. No bo gdybyśmy tak spojrzeli bardzo dokładnie, nawet ten prosty przykład, który mieliśmy tutaj, to podatków, które zapłaciliśmy, a które dokładnie rzecz ujmując zapłacił pracodawca w kwocie umowy o pracę, której my tak naprawdę często jako pracownicy nie widzimy. PIT-u, składki zdrowotnej, składki emerytalnej, rentowej i zdrowotnej i tak dalej, to jest coś, co płaci pracodawca, więc tego nie zauważamy. No, w przypadku własnej działalności te podatki musimy zapłacić sobie sami. Co jest trochę irytujące, czy frustrujące, czy zaskakujące, w szczególności na początku działania, no bo nagle się okazuje, że trzeba nauczyć się liczyć. Płacąc podatki w ramach działalności gospodarczej, takiej czy innej, płacimy je sami. Dlatego też trzeba nauczyć się wyliczać, uwzględniając też koszty prowadzenia takiej działalności.
zapłacić. Więc jeżeli dopiero pracujesz na etacie i planujesz zacząć sobie dorabiać, to jest rekomendacja moja, propozycja, może nie rekomendacja, bo to nie jest porada prawna, wycofuję się z tego, to tylko jakby sugestia tego, co mógłbyś zrobić, co wiele freelancerów w tym miejscu robi, ale nie łap mnie za rączkę, to nie jest rekomendacja ani polecenie, jak to rozwiązać, ale dobry sposób, jak mógłbyś to zrobić. Więc warto rozważyć Uzmi. Uzmi jest partnerem mojego bloga, więc nie bez powodu ich rekomenduję, bo sam z nich korzystam, rozliczając moich kontraktorów, ale wiem, że też bardzo wielu freelancerów rozlicza się właśnie przez Uzmi. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę Uzmi, to na stronie głównej znajdziesz coś takiego jak na przykład wystaw fakturę i tutaj możesz sobie bardzo łatwo policzyć też te kwoty, ile kosztuje faktura w Uzmi. To jest bardzo fajny kalkulator, w którym możesz bardzo łatwo policzyć, jak to będzie wyglądało w kontekście twojego wynagrodzenia. To znaczy, jeżeli rozmawiasz z pracodawcą, który miałby cię zatrudnić na umowe o zlecenie, no to musisz mu wyjaśnić wszystkie te elementy zatytułowane, no proszę pana, ja bym chciał na rękę 2500 złotych. No ale pracodawca musi wtedy dyskutować, no dobra, a jak przekazanie praw autorskich, a jak tam koszty, a jaki podatek na to naliczyć? A Uzmi rozwiązuje ten problem. Po pierwsze wchodzisz sobie w taki kalkulator i załóżmy, że to miało być te 2500 złotych na rękę, więc od razu widzisz, że twój klient zapłaci na fakturze 2885 zł plus podatek VAT, który jest podatkiem neutralnym, czyli i tak jest do zapłaty. Masz tu też dokładne wyliczenie, co wchodzi w ramach rozliczenia takiej kwoty. No i tak naprawdę jest Uzmi o tyle wygodne, że jest pośrednikiem, czyli z twojej perspektywy, ty jako freelancer wystawiasz fakturę, nie mając działalności, wystawiasz fakturę na NIP Uzmi. Uzmi wysyła tą fakturę do twojego klienta, więc twój klient ma fakturę, co jest bardzo wygodne w rozliczeniu w kosztach, o czym opowiadam w innych materiałach. Płaci sobie tą fakturę na rachunek Uzmi. Uzmi wypłaca tobie te wynagrodzenie w oparciu o umowę cywilnoprawną, taką jak umowę o zlecenie i od razu wiesz dokładnie, ile dostaniesz na rękę po wszystkich kosztach. Więc nie ma żadnego zastanawiania się ani przerzucania kosztów na pracodawcę, czyli pracodawca nie musi się zastanawiać, ile tam dokładnie ma do rozliczenia. Tutaj prostą fakturę z jasną kwotą końcową, jest to łatwe i wygodne i intuicyjne. Ty natomiast dostajesz prostą umowę o zlecenie, gdzie Uzmi załatwia wszystkie elementy związane z rozliczeniami, więc to jest szybkie, intuicyjne i łatwe dla obu stron. Po prostu się opłaca, przynajmniej do momentu, kiedy nie zaczynasz generować bardzo dużych kwot. Jeżeli mówimy o pojedynczych rozliczeniach, takich pojedynczych zleceń, do tych kwoty pewnie plus minus 10 000 złotych miesięcznie, to Uzmi jest świetnym modelem, ponieważ wszyscy tutaj na tym zyskują. Firma ma prostą fakturę, ty masz prostą umowę, w dodatku ze względu na ten charakter rozliczeń w oparciu o Uzmi, czyli tam ten przekazanie praw autorskich i te wszystkie optymalizacje związane z tym, żeby zapłacić tam możliwie jak najniższy podatek, no to nawet kiedy pojawi się jakaś opłata serwisowa od Uzmi, to nadal jest to całkowicie pomijalne. Uzmi płaci w tym imieniu twoje podatki za ciebie, wszystko jest rozliczone poza tobą, zupełnie nie musisz niczym się martwić, a ty równocześnie możesz łatwo wystawić fakturę VAT dla klienta końcowego. Więc to bardzo korzystna rzecz. Jeśli jednak chciałbyś spróbować czegoś alternatywnego, na przykład, to ciekawy trik, gdybyś chciał zostać freelancerem i rozliczać się z klientami, ale równocześnie chciałbyś mieć status osoby bezrobotnej i móc starać się na przykład o dotacje, to pewnym rozwiązaniem są inkubatory przedsiębiorczości. To są takie mini firmy, to znaczy ty formalnie nie istniejesz, ale masz możliwość dostać indywidualny rachunek, który jest nadal rachunkiem inkubatora przedsiębiorczości, który to w twoim imieniu znowu wystawia faktury i te pieniądze gromadzą się na twoim rachunku w ramach inkubatoru przedsiębiorczości. No i teraz moment, w którym chcesz te środki wypłacić, to jest moment, w którym zapłacisz też od tego pozostałe podatki, czy tak naprawdę dopiero w tym momencie podpisujesz pewną umowę cywilnoprawną. Dopóki tego nie zrobisz, czyli trzymasz pieniądze w inkubatorze, to tak naprawdę z perspektywy prawa nie prowadzisz działalności gospodarczej i możesz mieć status osoby bezrobotnej. Taki ciekawy trik, pewnie to kiedyś się zmieni, na razie to jeszcze może działać. No dobra, ale obiecałem o tym, że opowiem trochę, jakie są moje koszty prowadzenia działalności. Dzisiaj przy uwzględnieniu optymalizacji podatkowej, którą stosuję, ponownie legalną, zgodną z polskim prawem, podatków płacę plus minus około 10 000 złotych. W tym podatku rozumiem wszystko. Między innymi ZUS, którego nie płacę więcej niż 200 złotych, podatek VAT, CIT, czyli podatek od wzbogacenia firm, który również staram się nie płacić, oraz PIT-4R. O tym już opowiadam trochę w poprzednich materiałach. Mój sposób rozliczania się dzisiaj w ramach mojej działalności to jest korzystanie z spółki ZO. W ramach spółki ZO mam podpisaną w ramach umowy spółki wynagrodzenie członka zarządu zgodnie ze 176 kodeksem spółek handlowych, w ramach którego świadczę powtarzalne czynności dla mojej spółki i w ramach której otrzymuję wynagrodzenie. To wynagrodzenie jest określone sztywno, natomiast ja osobiście wypłacam je sobie w 2 partiach, na samym początku miesiąca oraz często na koniec miesiąca, w taki sposób, aby moja firma, spółka ZO, nie generowała zysków. Dzięki temu nie płacę podatku CIT, ponieważ moja firma nie musi się bogacić. Ja chcę pozyskiwać więcej pieniędzy. Więc to wynagrodzenie płacę sobie w ten sposób, natomiast tego typu wynagrodzenie nie jest uzusowane. Ja mam jeszcze inną umowę z moją firmą, w ramach którego moja firma płaci za mnie ZUS w kwocie około 200 zł miesięcznie. Wtedy na tej podstawie te pieniądze, które wypłacam sobie na prywatne konto, są opodatkowane podatkiem PIT-4R i na tej podstawie moja księgowa wylicza dokładnie, jaki podatek powinienem zapłacić i sam z konta swojego własnej firmy płacę za siebie podatek PIT. Oprócz tego moje koszty działalności to aplikacje i narzędzia. Sama platforma
społecznościowa, na której jest moja społeczność, kosztuje mnie około 900 zł miesięcznie. To mówię o samej aplikacji. Do tego odchodzą jeszcze koszty kontraktorów, którzy pomagają mi tą platformę obsłużyć, odpowiadają na pytania i tak dalej, i tak dalej. Tam jest jeszcze kilka innych osób, które mi trochę pomagają na godziny rozwiązywać te rzeczy. No i moja ukochana żona, która pomaga mi w moich socialach. Ale w ramach tej kwoty są też takie narzędzia jak właśnie ChatGPT, jak Claude, jak Ralway, jak Gemini. Płacę za bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi, ponieważ są to narzędzia mojej pracy. Jest ich tam naprawdę bardzo dużo i czasem ta lista trochę mnie przeraża, ale sumarycznie kumuluje się to w kwocie nie mniejszej niż łącznie 2400 zł, gdzie równocześnie tym największym kosztem aktualnie jest platforma społecznościowa. Staram się co miesiąc wydawać na eksperymenty jakiś budżet marketingowy. Jest to na przykład promocja moich książek, e-booków, samej społeczności. Od czasu do czasu również reklamy na moje usługi, chociaż tego już nie robiłem pewnie ze 2 lata. No więc sumarycznie mniej więcej wydajemy około 2500 zł miesięcznie, utrzymując ROAS na poziomie 4. Staram się też każdego miesiąca nauczyć czegoś nowego i często kupuję książki. Teraz korzystam z chociażby Legimi w ramach e-booków, ale czas do czasu kupuję też takie trochę droższe kursy rozwojowe lub konsultacje, żeby lepiej rozumieć swój biznes, lepiej go móc optymalizować. Chcę cały czas się w tym zakresie rozwijać. Innym kosztem mojej firmy, które jest trochę moim kosztem, trochę zyskiem, a trochę kosztem firmy, znaczy mówiąc formalnie, jest to koszt mojej firmy, bardzo bezpośrednio, ale ja osobiście z tego korzystam. Na przykład moja firma płaci za mój samochód, płaci ratę najmu za mój samochód, który mogę się poruszać, płaci też moja firma za paliwo, w związku z czym są koszty, które są bardzo ruchome, uwzględniając miesiąc do miesiąca. No i tam to są dodatkowe jeszcze kwoty kontraktorów. Od czasu do czasu potrzebuję kogoś od grafiki, od kogoś, kto pomoże mi ogarnąć społeczność, kto będzie odpisywał na maile na skrzynkach tych firmowych, czy pomoże mi w jakichś tematach programistycznych, z którymi sam nie potrafię sobie poradzić. To bardzo mocno zależy. Ta kwota waha się od kilku, to czasami nawet kilkunastu tysięcy. Zależy to dokładnie gdzie w mojej firmie, ile potrzebuję pomocy pojedynczych kontraktorów. No dobra, no to odpowiedź na sam koniec, to ile w końcu ta moja firma wygenerowała pieniędzy w poprzednim miesiącu. Lipcu 2025. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, staramy się Wam pokazać bardzo dokładnie, jak ten podział moich przychodów się rozkłada. Więc aktualnie w miesiącu lipcu 2025 za moje przychody w 80%, prawie 81% odpowiadały usługi, czyli rzeczy, które świadczę dla moich klientów, zarówno w formie konsultacji, doradztwa, czy na przykład moje usługi KO, czyli Chief AI Agent Officer, gdzie wdrażam sztuczną inteligencję do organizacji, tworzę agentów na potrzeby firm i wiele innych tam usług też doradczych, konsultacyjnych czy marketingowych wchodzi w ramach tego jednego pakietu usług, czyli coś, co wykonuję samodzielnie. Przychód z YouTube'a, czyli z reklam i pojedynczych afiliacji, w tym przypadku ze względu tam różnych rozliczeń liczę to jako jedną kwotę, odpowiada za mniej więcej 2% moich przychodów. Mój blog, czyli sprzedaż moich kursów, e-booków, platformy społecznościowej czy wielu innych rozwiązań, to około 14%. Afiliacja, czyli rekomendacja narzędzi, których sam korzystam, które polecam moim klientom, odpowiada za prawie 3%, 3,5% mojego przychodu. A jak to rozkłada się konkretnie na kwoty? No to mam bardzo dużą przyjemność powiedzieć, że moja firma miesiąc do miesiąca wygenerowała 50% wzrostu do kwoty 90 690 zł brutto. I raz jeszcze przypomnę, że podaję te kwoty w kwotach brutto, ponieważ część moich firm, czy część moich klientów na przykład nie pochodzi z Polski, w związku z czym istnieje tam taka reguła odwróconego obciążenia, czyli nie ma tam podatku VAT w ogóle, VAT jest równy 0. W niektórych przypadkach jest to też kwestia różnego rodzaju rozliczania w bardzo różnych tematach, więc trudno byłoby mi to jednoznacznie złapać i wyjaśnić każdorazowo, jak rozliczam swoje usługi. Podobnie jak jest z kwestią bloga, który też jest dosyć kwestią ruchomą, więc sumarycznie na ten miesiąc moje usługi, które wykonuję własną ręką, wygenerowały 73 000 brutto. Blog wygenerował jakieś 12 700 zł, YouTube 1700, afiliacja około 2900 zł w tym miesiącu. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa kwota. Jako solopreneur, jako przedsiębiorca, który właściwie pracuje samodzielnie i ma kontraktorów do współpracy, jestem bardzo dumny z tej kwoty i z tego, co osiągnąłem w tym miesiącu. Ale ta możliwość też pojawia się głównie dlatego, że to był też taki miesiąc piku. Przed wakacjami wiele osób chciało rozpocząć współpracę w ramach tworzenia agentów. Spodziewam się, że kolejny miesiąc nie będzie aż tak dobry, chociaż kto wie, życie pokaże. Na razie zapowiada się tam kilka tematów ciekawych się dzieje, ale na sam koniec tego materiału chciałem też powiedzieć trochę o zmianach w związku z moją działalnością blogową. Więc osobiście fajnie byłoby móc mi skupić się tylko na rozwoju mojego bloga, mojej społeczności i jakby poświęcić temu w 100%, ale na ten moment nie jest to możliwe ze względów czysto przychodowych, w związku z czym postanowiłem też dokonać pewnych dramatycznych zmian, jeżeli chodzi o cennik moich usług. Po pierwsze, społeczność podrożała. Koszt platformy wzrósł, koszt obsługi platformy wzrósł, w związku z czym to nie jest działalność charytatywna, ja też chcę mieć z tego jakiś przychód, w związku z czym podjąłem taką decyzję, że ceny będą rosły. Aktualnie najniższy abonament w ramach mojej społeczności, gdzie dostaniesz społeczność i podstaw rzeczy,
to 79 zł miesięcznie. Za wszystkie kursy, czyli takie edukacyjne kursy, ścieżki edukacyjne, to jest mniej więcej 147 zł. Ja na tej społeczności bywam, to znaczy jestem tam regularnie, staram się odpowiadać na pytania, człowiek, który mnie tam wspiera, ale co do zasady jest to społeczność, w której ludzie po prostu przychodzą i się samodzielnie uczą. Natomiast postanowiłem rozwijać też bardzo mocno program mentoringowy i teraz 2 czy 3 słowa disclaimera. Jeżeli chciałbyś osiągać tego typu wyniki, działać jako freelancer, to podkreślam, że do mojego programu mentoringowego wpuszczam wyłącznie osoby, które już w tym momencie pracują jako freelancerzy, czyli wiedzą, z czym je się freelance, na przykład pracowali jako social media managerowie, jako copywriterzy, graficy lub po prostu pracowali zdalnie, lub właśnie drugi warunek to są osoby, które dzisiaj pracują w zawodach, które można dosyć łatwo przekształcić na zawody, które są oparte na usługach w zupełnie sposób zdalny. To są wyłączne 2 grupy osób, które wpuszczam. Jeżeli nigdy nie pracowałeś zdalnie i dopiero wydaje ci się, że chciałbyś pracować zdalnie, to niestety program mentoringowy nie jest dla ciebie. Wtedy zapraszam do społeczności. Najpierw naucz się dobrze freelancingu, a wtedy ja pomogę ci ten biznes wyskalować. W ramach tego mojego programu mentoringowego, czyli biznesu opartego na usługach, robimy mnóstwo fajnych rzeczy. Na samym początku skupiamy się na analizie potencjału, czy w ogóle dana usługa, czy dany pomysł ma sens, jak wykorzystać umiejętności, kompetencje czy zainteresowania freelancera, aby tą działalność wyskalować. Znajdziemy też odpowiednią niszę. Na tej podstawie stworzymy wspólnie, 1 na 1, ty razem ze mną. Stworzymy też strategię biznesową twojej działalności. Nauczę cię pozyskiwania klientów, ponieważ mam ten zaszczyt, czy tą przyjemność, że przez ostatnie kilka lat mojego bloga nieprzerwanie prowadzę od 2009 roku. Przez ten czas przyjrzałem się setkom pomysłów na pracę zdalną jako freelancer. Dziesiątki tematów tego, jak pozyskiwać klientów już przerabiałem z moimi ultrasami, czyli ludźmi, którzy są w moim programie mentoringowym, więc mam takie kompetencje do tego, aby się wypowiedzieć, co zadziała, co prawdopodobnie nie zadziała. Skupimy się też w kolejnych krokach właśnie na pozyskiwaniu klientów, na optymalizacji procesów, żeby ta firma działała szybciej i łatwiej, na budowanie relacji z klientami, a później oczywiście na skalowanie działalności. Oczywiście, co bardzo ważne, nie musimy mieć działalności. Nie o to chodzi, model rozliczeń jest dowolny z klientami, chodzi o to, że myślimy o tym w perspektywie bycia przedsiębiorcą. To, co chcę rozwijać we wrześniu i w październiku, to misje fabularne, czyli wszyscy ultramaratończycy dostają dostęp do wszystkich moich kursów. Jest tego około 35 godzin materiału, w tym do części kursów, które nie są publikowane nigdzie indziej, ale chcę tam dołożyć misje fabularne, czyli zadania, które będą wymuszały w jakiś sposób trochę więcej myślenia. Będą to takie łamigłówki, które będą celowały w rozwój freelancera. Bardzo mnie to jestem bardzo ciekaw, w którą stronę uda mi się tam pójść. Więc jeżeli ktoś decyduje się na misję i współpracę z nami, czy ze mną bezpośrednio 1 na 1, to tak jak wspomniałem, 35 godzin kursów już jest przygotowanych, w tym te kursy dedykowane jak zostać VA, social media managerem, AI specjalistą oraz materiały edukacyjne o biznesie, taki jak kurs Stabilny Freelancer, około 5-godzinny materiał, taki krok po kroku wyjaśniający, co w tym biznesie się dzieje. Natomiast sednem tego tematu, sednem tego biznesu jest również praca 1 na 1 w ramach takich sprintów. To znaczy ja jestem tym paskudnym trenerem, który będzie do ciebie pisał, czemu nie macie na treningu. Czyli jeżeli mówisz ze mną na konkretny action plan, że przygotujesz swoją ofertę, że ją przedyskutujemy, to ja będę ciebie pytał, czy to zrobiłeś. Jak mówimy się, że będziesz ofertował swoje usługi albo będziesz próbował dotrzeć do swoich klientów, to ja cię będę pytał, czy to zrobiłeś. Od tego jestem w ramach tej działalności. Natomiast wspomniałem o tym, że trochę zmieniamy tu reguły gry, w sumie nawet całkiem mocno. Wcześniej była to jednorazowa opłata, około 4000 zł za taki program, a teraz podjęliśmy decyzję, ja z moim zespołem, który pomaga mi przy obsłudze społeczności, że zmienimy teraz ten dostęp na niewielką opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie. Natomiast przypomnę, że jest to też możliwość pracy 1 na 1 ze mną. Moja ilość czasu jest bardzo ograniczona, dlatego podjęliśmy też taką decyzję, że co 10 osób dołączających do programu będziemy tą kwotę regularnie podnosili. Aktualnie w miesiącu, w momencie kiedy nagrywam te słowa, czyli w pierwszych dniach września, w tej cenie 500 zł mamy 8 na 10 osób, no i w przyszłym miesiącu w kolejne 10 osób będziemy tą kwotę ponosili na 700 zł miesięcznie. Jest to tego typu kwota, która powoduje, że to pokrywa koszty mojej pracy, pokrywa koszty mojej społeczności, a wydaje się, że to jest równocześnie dosyć dostępne dla innych freelancerów. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy się kwalifikujesz, czy chcesz pogadać na temat tego programu, chciałbyś się uczyć ode mnie 1 na 1, jak budować biznes oparty na usługach freelancerskich, to serdecznie zapraszam. W opisie poniżej jest mój formularz, strona internetowa dokładnie opisująca, co w programie mentoringowym się znajduje. No i zapraszam cię na takie spotkanie, możemy o tym pogadać. Cóż, to tyle, co mam do powiedzenia w tym materiale. Bardzo się jaram, bardzo cieszy mnie to, że udało mi się kolejny raz stworzyć, zaplanować nową usługę KO, Chief AI Agents Officer, i ta usługa tak bardzo jest ciepło przyjęta przez rynek, że mam możliwość robić rzeczy, które mnie bardzo ekscytują, które sprawiają mi dużo frajdy, bo prywatnie udało mi się też zrobić, czy zaplanować kilka bardzo fajnych rzeczy, takie jak prawie miesięczny wypad do Brazylii, w planach są jeszcze wyjazdy do Tajlandii, ale o tym pewnie na moich socialkach, więc tam serdecznie zapraszam. No to cóż, jeżeli materiał Cię podobał, będę wdzięczny za jakąś łapkę w górę, subskrypcję lub jakikolwiek komentarz, abyśmy mogli wejść w dyskusję. No to dzisiaj na tyle, cześć, na razie, pa!